Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i witam się z Wami w wyjątkowej oprawie, w wyjątkowych kolorach, bo to też wyjątkowy warsztat. Witam się zatem na imieninach cioci Krystyny. Warsztacik zapowiadałam już od jakiegoś czasu. Jest to już, słuchajcie, 4. warsztat wchodzący w program warsztatowego programu lojalnościowego, a więc osoby, które kompletowały sobie od początku roku wszystkie warsztaty. Nie było ich aż tak dużo, bo to jest dopiero 4. Po zakupie warsztaciku otrzymają maila zwrotnego z potwierdzeniem zamówienia i z digi-stempelkiem, takim wiecie, okrąglutkim digi, które kompletujecie sobie od początku roku, i w ostatnim warsztacie, czyli tym, który nastąpi po tym warsztacie numer 5 w tym roku, otrzymacie ode mnie takie paczuszki podziękowania za cały wspólny warsztatowy rok. To jest bardzo dla mnie miłe. Cieszę się, że ten program sprawił Wam radość. Widzę, że Was cieszy, więc cieszy również i mnie. Myślę, że tych warsztatów nie było aż tak bardzo dużo, bo tylko 5, więc fajnie można skompletować sobie fajne, ciekawe albumiki, które przecież z Wami zostają. Możecie też podarować komuś bliskiemu. Natomiast Wy z 5. warsztatem otrzymujecie paczuszkę niespodziankę. Tam już zbieram do niej, wiecie, elementy, które znajdą się w paczuszce. To też sprawia mi wiele, wiele radości. Kochani, projekt imieniny cioci Krystyny to, tak jak wspomniałam, już 5. warsztat online. On występuje w takim fajnym, zobaczcie, stojaczku z nóżkami. Będziemy sobie całe wszystko robili. Kolorystyka, jak widać, taka bordo, zieleń, trochę różu, ale takiego zgaszonego, a to za sprawą kolekcji Love Stories od P13. Kolekcja, która tutaj łączy ze sobą wiele ciekawych barw, kolorów, których jeszcze u mnie na warsztatach nie było, więc myślę, że będziemy się wszyscy wspólnie świetnie bawili, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Kochani, ja myślę, że taki album to doskonały prezent, który można wykonać samodzielnie, a to jeszcze jest takie fajniejsze, że podarujemy komuś prezent, który wykonaliśmy sami, nasze rękodzieło. System pracy każdego warsztatu mojego jest systemem pracy online, czyli otrzymujecie playlistę warsztatową, która jest zamknięta tylko dla Was. Nie można tej playlisty udostępniać, to jest Wasz warsztat i Wy sobie zasiadacie, pracujecie w czasie, kiedy najbardziej Wam to odpowiada, tempo, które dopasowujecie do swoich potrzeb, ponieważ dostęp do kursu otrzymujecie bezterminowo. W każdej paczuszce, słuchajcie, będzie czekać też na Was niespodzianka, nie tylko ta jedna, ale między innymi ta, i to jest taśma, z której ja też korzystam. Ona, zobaczycie, przydatna jest mi w wielu, że tak powiem, wielu czynnościach przy albumie. Zresztą zobaczycie sami. Taka taśma też jest w sklepiku do nabycia, jeżeli macie ochotę. Taka taśma też przyda się dla osób, które na przykład bardziej bawią się mediami i tak dalej, więc, ale zobaczycie, do czego my tego użyjemy, także to jedna z niespodzianek, a ja myślę, że jeszcze coś na pewno się znajdzie, słuchajcie, w paczuszkach, zresztą tak jak zawsze. Kilka słów na temat warsztatu. Moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze ze mną nie warsztatował, to jeśli chodzi o paczki warsztatowe, w skrzyneczkach, które otrzymujecie wszystkie materiały, które potrzebne Wam są do pracy z danym warsztatem. Jedyne, w co musicie się zaopatrzyć, no to jest bigownica, czyli coś, żeby bigować, trymer, coś, żeby ciąć, klej, jakiś ołówek, gumka, linijka, nożyczki. Ewentualnie, jeżeli posiadacie jakiś, nie wiem, czarny, tutaj by się przydał nie czarny, tylko jakiś brązowy mazak, marker albo tusz. Zobaczycie, do czego też. Nie mogę wszystkiego zdradzić, ale będzie fajna zabawa. Także dostajecie kolekcję Love Stories, dostajecie, słuchajcie, papiery bazowe. Będziemy pracować na papierze kraftowym, 225 gram. Tych arkuszy otrzymacie aż 45. Tyle arkuszy będzie potrzebnych na wykonanie tego albumu. Tyle będzie potrzebnych. Ja też zawsze, słuchajcie, tak nie skąpię papieru. Zawsze dokładam troszeczkę więcej, żeby w razie pomyłki można było z czego zaczerpnąć jeszcze, żebyście nie mieli tego strachu, że
że zabraknie Wam po prostu papieru podczas pracy. Jest 45 arkuszy. Słuchajcie, są magnesy, są sznureczki, macie płótno, macie tektury, macie te kółeczka takie do tagów, do uzupełnień, macie wstążeczki, kokardki i macie też kaboszona, który pięknie będziemy sobie, słuchajcie, ja go nawet nie umyłam chyba. Będziemy sobie razem tworzyli taką ozdobę kaboszonową. I ja już tutaj mam przy sobie, bo sobie zabrałam, żeby Wam pokazać. Bardzo duży kaboszonik, słuchajcie, owalny, piękny, szklany, świetny efekt daje. Te kaboszony, jeżeli macie ochotę... Ups! Widzicie, zapomniałam, że mam nóżki tutaj. Możecie też nabyć w sklepiku. Sklepik jest zaopatrzony, słuchajcie, można łączyć zakupy też z warsztatem, ale musicie pamiętać, że jeżeli łączycie zakupy w sklepie z zakupem warsztatu, no to wszystko przyjdzie do Was w paczce dopiero przy warsztacie. Dostaniecie takie nóżki, dostaniecie pudełeczko, wszystko, słuchajcie, do Was poleci. Także ja już sobie to tu odsuwam na boku. No i myślę, że czas przejść do naszej imprezy imienin cioci Krystyny. Ja sobie tylko zerknę, czy ja tu jestem troszeczkę taka dobrze widoczna. Was będę dobrze widoczna. Będę. O, może tak sobie to damy. Dobra, ja troszeczkę ten obraz tak lekko ściemniłam. Myślę, że tak będzie lepiej, bo widać potencjał i piękno tych kolorów, które w tym albumie występują. On jest takim stojaczkiem. Możecie kupić go w dwóch wersjach, słuchajcie. Albo w stojaczku, który jest z birmaty. Gdyby ktoś pytał, ja mam tu stojak z birmaty, więc fajnie się trzyma. Lub jeżeli ktoś ma chęć, stojaczek z HDF, czyli drewniany, taki ze sklej, to jest sklejka, nie? Chyba taki mocniejszy drewniany, jeżeli komuś na tym zależy, też może sobie taką opcję zamówić, bo na sklepie macie do wyboru te dwie opcje, z których możecie skorzystać. I tak, słuchajcie, prezentuje się nasz cudny, uroczy albumik. Ja już go wyjmuję, słuchajcie. Taka nasza jest pudełeczka. Odkładam sobie ją na bok, słuchajcie, i przechodzę do bohatera dzisiejszego filmu. Imieniny cioci Krystyny. Nie chciałam robić zbyt przestrzennej okładki, wiadomo, ona musi zmieścić się nam w naszym pudełku, ale myślę, że jeszcze mogłabym tu coś, jak będziemy sobie tam robić nasz album, będziemy kombinować. Słuchajcie, jest tutaj przed Wami album na zdjęcia 9×13, 10×15 i 15 i 13×18. Jeżeli chodzi o faktycznie albumik sam, to starałam się, aby jednak większość tych zdjęć była 10×15. Mało, tam chyba jedno czy dwa miejsca, gdzie te dziewiątki są. Natomiast raczej tworzyłam go pod kątem właśnie zdjęć 10×15 i 13×18. W albumie zmieści się co najmniej 100 zdjęć, bo ja liczyłam tylko te zdjęcia, przepraszam, miejsca stricte przeznaczone na, wiecie, zdjęcie, i ono też podklejone jest białą matą. Tutaj zobaczycie białe maty, abyście mieli to wyobrażenie, gdzie te zdjęcia się mieszczą i ile w albumie ich się zmieści. Nie liczyłam kieszonek, żadnych tam, wiecie, tych dodatkowych elementów, gdzie przecież też jeszcze zdjęcia zmieścimy. Co nie znaczy, że, wiecie, trzeba napakować album zdjęciami, bo to też no, wcale nie jest tak, że mamy go na 150 zdjęć i na siłę trzeba tyle zdjęć włożyć. Po prostu dajemy tyle, ile jest nam potrzebne. Będziemy pracowali, słuchajcie, z płócienkiem oliwkowym misiem. Cudowne, delikatne, mięciutkie płótno. Fantastycznie się z nim pracuje. Jest takie bardzo efektowne. On ma wrażenie takiego troszeczkę jakby, to jest taki welurek. Ja mówię, on w sklepie nazwany jest oliwkowy miś, natomiast to jest płótno welurowe, czyli mięciutkie, takie delikatne. Już na sklepie mogliście widzieć i kremowy welurek, i szary. A tu będziemy pracować na oliwkowym. Bazę albumu oczywiście wykonamy samodzielnie, kaboszony całe wykonamy samodzielnie. Tutaj te wszystkie detalki. Czekajcie, bo tu jeszcze mam chyba kleję na gorąco niteczkę. Zobaczcie, jak do tego misia to się łapie. Nie umiem tego teraz. Nie chciałabym. To wiecie, to nie jest brudne, tylko o, już. Wszystko wykonamy sobie sami te kaboszony. Każdy będzie mógł sobie dopasować grafikę, jaka będzie mu się podobała. Ja mam tutaj taką piękną kamea, to tak, nie? Się nazywa całe, więc ślicznie, wydaje mi się, że to tutaj bardzo ładnie pasuje. Albumik, słuchajcie, powstał na kolekcji Love Stories, tak jak już wspominałam. Ma on
5 kart, które są mocowane systemem Hidden Hinge z plusem, dlatego że tu jest sporo rozwiązań, sporo myślę, że takich ciekawych kart, które mam nadzieję wzbudzą Waszą kreatywność, dadzą Wam możliwość jakichś nowych rozwiązań, zobaczenia nowych rozwiązań, no i ogólnie rzecz biorąc, no, że będziecie się fajnie bawić i z przyjemnością stworzycie ten album. Mamy system Hidden Hinge z plusem, czyli mamy skrzydełeczka również z płótna, jak to u mnie już, słuchajcie, tradycyjnie, wiecie, że ja od początku ukochałam sobie płótna i te systemy wszystkie na płócienkach, więc raczej tak na razie ciągnę, dopóki nie wymyślę czegoś innego albo nie pojawi się nic innego. Wielkość albumu to, słuchajcie, grzbiecik ma 9 cm szerokości, wysokość albumu jest 22 cm, jego szerokość jest 17 cm aż, więc album jest taki, słuchajcie, dosyć spory. Jak już wspomniałam, mamy 5 kart, które mają rozmiar 21 na 14,5 cm. Tak nasz albumiczek się prezentuje. Zatem, moi drodzy, przygotowałam sobie już tutaj stanowisko i zapraszam Was do odwiedzin na imieniny cioci Krystyny. Jak ten album wygląda, z czego się składa, jakie zastosowałam rozwiązania, czego tutaj wspólnie się nauczymy, jak on będzie wyglądał. Zapraszam do środka. Ciocia Krystyna zaprasza na imieniny. Ja sobie tutaj tylko tak daję na środek, żebyście wszystko dobrze widzieli. Zaczynamy od wewnętrznej strony okładki i tutaj, moi drodzy, rozwiązanie, które ja bardzo lubię od jakiegoś czasu. Pamiętam początki albumowania moje, albo znaczy takie warsztatowe, kiedy, zresztą do dziś to jest bardzo popularne, wiecie, wykańczanie kółeczkami, ale ja zakochałam się bardzo, słuchajcie, w wykańczaniu albumów elementami należącymi do kolekcji, ponieważ wydaje mi się, że wtedy mamy taką fajną spójność w tym naszym albumie. Wszystko wygląda tak, jakby było na swoim miejscu, wszystko ze sobą bardzo ładnie się łączy. I tak tutaj to zamknięcie na te, wiecie, serduszka, to są serduszka, które znajdziemy w elementach do wycinania w kolekcji. Ćwieki również znajdziecie, sznureczki również znajdziecie, więc słuchajcie, no tylko działać. Otwieramy sobie nasz sznureczek. Tutaj pokażę Wam różne opcje, różne możliwości. Mamy takie tagusie, gdzie można sobie wsunąć zdjęcie, bo tutaj jest taka kieszonka, zobaczcie, która ma 9,5 na... czy 9,5, no wystarczy 9,5 cm, bo wyjdzie zdjęcie 9 na 13, jeżeli ktoś bardzo by sobie tam chciał powsuwać, ale jest to też miejsce na przykład, nie wiem, jakieś włożenie życzeń, mogą tutaj na tagusiach sobie goście popisać, bo jest jeszcze taka opcja tego taga pustego. Ale ja myślę, że sobie będziemy wszystko oklejać. Ja chciałam Wam tylko pokazać, że można też te tagusie wsunąć tutaj po prostu jako takie puste, bez oklejania, bez żadnych dodatków, jeżeli ktoś nie lubi, i zapisać sobie na nich życzenia i tym podobne. Otwierają się one na dwie części i już tutaj mamy miejsce na zdjęcia 10 na 15, słuchajcie, i tutaj już wejdą 4 i jedziemy sobie z wodospadzikiem ukrytym. Ja dlatego te białe elementy tutaj, papiery, wiecie, ponaklejałam, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, ile tych zdjęć się tu zmieści, bo to takie jest bardziej jakby wizualnie dla nas przystępne. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 zdjęć. 13 tutaj na bazie, tam można sobie na przykład zrobić jakieś takie większe zdjęcie. No i jak sobie zamykamy, to tak jak mówię, w tych kieszonkach jeszcze też zmieścimy sobie foteczki. I jedziemy ze stroną pierwszą, słuchajcie, prawą w naszym albumie. Tutaj w kartach górnych są takie maty powsuwane. Oczywiście, że można też sobie, a teraz nie wiem, czy ja tutaj trafię, można też sobie, wiecie co zrobić, uciekło mi słowo, no takie te tagowe kółeczka zamontować, przepraszam, się głos zgubiłam, wątek. I jedziemy sobie w dół. Tu jest taka wysoka kieszeń, słuchajcie. I na tej wysokiej kieszeni ja sobie tak do zabawy, ale też to fajnie wygląda, żelopisem białym zrobiłam takie linie. Ubiegły warsztat, który to był warsztat, gdzie, albo jeszcze poprzedni, gdzie dodawałam, do brzdąca w rodzinie dodawałam żelopisy, więc osoby, które akurat tutaj są w naszym warsztatowym programie lojalnościowym, zapewne ode mnie te żelopisy dostały, a jeżeli ktoś nie ma i podoba się taki sposób, to przy zakupie warsztatu można wskoczyć też na dział co nieco do albumów i tam znajdziecie też żelopisy. Mamy zamknięcie, słuchajcie, tutaj na magnesik i na zdjęcia 10 na 15 i otwieramy sobie, zobaczcie, w górę, więc mamy dwa zdjęcia.
4 zdjęcia i 5. zdjęcie tutaj. Więc jak widzicie, fajne wykorzystanie jakby maty na zdjęcie, jej wysokości do stworzenia kieszeni i to wszystko ładnie ze sobą tutaj współgra. I oczywiście możemy sobie też wsunąć zdjęcie do środka tej naszej kieszonki. Ta kolorystyka, słuchajcie, tak po prostu zagrała mi z tą ciocią Krystyną, że po prostu oj, złapałam za 2. Nie mogłam sobie tego wyobrazić inaczej. Ja sobie tu tylko zerknę, czy ja tu mam takie maty, czekajcie, żeby mam tu wsunąć. O, nie wiem, a mam 9×13, ale oczywiście ja będę miała, mam tutaj, czyli mamy zdjęcia 13, 18, 10×15 i 9×13. Ja sobie to tu na razie odłożę, bo chcę pokazać Wam, tu mamy miejsce na zdjęcie. Zobaczcie, zaraz tak to ładnie tu zrobimy, żeby to ładnie równo wyglądało. Może jak jest gorąco, słuchajcie. 10×15, przepraszam. O. To wszystko jest też takie wyrobione. Wiadomym jest, że widzicie, krzywo wkładam cały czas, że albumik, kiedy jest poklejony, stworzony, musi troszeczkę czasu dostać, żeby się to wszystko wyrobiło. Jest tutaj miejsce na zdjęcie 10×15. Myślę, że można też taką książeczkę zamkniętą wsunąć tam i też będzie to świetnie wyglądać. Natomiast tutaj jest taka kieszeń, gdzie mamy i książeczki. Ja tu już nic nie oklejałam, można sobie oczywiście okleić, ale wiecie, jak wejdą, bo to jest 18,5 na 13,5, więc można 2,9×15 włożyć, można sobie, zobaczcie, 13×18 przykleić, jak będzie ktoś miał takie duże zdjęcie, więc super, tutaj można zadecydować, jakkolwiek będzie komuś to potem odpowiadało. Mamy matę, to jest karta akurat z kolekcji, więc też można sobie ją tu włożyć. Kolejna ze stron, słuchajcie, to jest już strona 3. prawa. Oczywiście mamy tutaj również taką matę i na magnesik zamknięcie. Staram się zawsze, aby każdy element w albumie miał ten potencjał na to, żeby zmieścić na nim zdjęcie, ale czasami potrzeba po prostu takiego fajnego, luźnego zamknięcia i tak też oto tutaj jest wykorzystane są te elementy z kolekcji i znowu otwieramy wodospad, tym razem pionowy. Mamy 2, 4, 6, 8 i 9. zdjęcie tutaj 10×15. Zobaczcie, pięknie się tutaj zmieści i na tej stronie kończymy i przechodzimy na stronę 4. lewą. Na stronie 4. lewej troszeczkę się dzieje. Przede wszystkim jest taka dosyć głęboka kieszeń. Tym razem pokazałam Wam, że można sobie też okleić taką resztką, czyli wykorzystać resztki z albumu i taką matę, słuchajcie, stworzyć matę książeczkę. I tak jak poprzednio pokazywałam, można tutaj zmieścić zdjęcie 13×18, czy to wiecie dookoła we wszystkich 4, czy jak ktoś będzie miał wywołane zdjęcia 9×13. Ja myślę, że również 10×15 znajdzie swoje miejsce. Wtedy można sobie go przesunąć od krawędzi i zrobić takie miejsce na notatki, tutaj okleić papierem ozdobnym. Wiecie, tych możliwości jest mnóstwo. Każdy z nas jest tutaj skraperką, więc wiemy, że akurat jeżeli chodzi o takie maty, karty i tym podobne, no to każdy ma tam jakieś swoje upodobania. Każdy działa po swojemu. Mamy też tutaj tą piękną kameę. Otwieramy sobie. Jest to zamknięcie foliowe, czyli popracujemy sobie z folią. Mamy tu takiego małego łobuziaka, tadzika, chciałam powiedzieć, tagusia, który sobie wsuwamy tu pięknie zobaczcie, do kieszonki. Ja bym wolała, żeby ona tak trochę wystawała, dlatego ja też tak, można go zrobić na maksa do końca, ale takiego dłuższego, bo jak sobie złapię za niego, to jeszcze tu otwieramy i mamy miejsce na zdjęcie 10×15, no i tu też 10×15, czy tam jak komu będzie odpowiadać i zamykamy na magnesik. Strona 5. prawa to strona, gdzie możemy zmieścić oczywiście sobie zdjęcie 10×15, bo to jest takie duże, lub 9×13 i wtedy zostanie nam ładnie tutaj trochę widać tych gałązek, kwiatuszków, też to będzie ślicznie wyglądać. Otwieramy w bok, mamy zdjęcie, miejsce na zdjęcie 10×15, miejsce na zdjęcie 13×18. Oczywiście można też w ten sposób, oczywiście można można nałożyć jedno na drugie. Słuchajcie, tutaj jakby nie mamy żadnych ograniczeń. I nasz pierwszy element, taki pop-up, który jeszcze tutaj też wyjmuję, bo mamy też oczywiście wsuwaną kartę, który otwiera nam się w ten sposób. Zobaczcie. Ładnie nam się tutaj to pięknie otwiera. Mamy miejsce na 2 zdjęcia.
I tutaj są zdjęcia właśnie 9×13, tu jeszcze można też zmieścić, można tutaj dać 10×15 i jeszcze na ściance obok jak najbardziej takie zdjęcie można zmieścić. Bardzo łatwe do zrobienia ten systemik, ja Wam pokażę, nauczę Was, zobaczycie, będzie się robić z przyjemnością, ładnie sobie tutaj pyk, widzicie, nawet paluszkiem zamykamy i zamykamy w tę stronę i jedziemy do naszej kolejnej strony. 6 lewej. Na stronie 6 lewej mamy rozwiązanie kopertowe i to jest faktycznie zrobiona cała koperta tutaj, zobaczcie, wykonamy sobie ją właśnie tutaj z tego papieru skrapowego i to w ogóle wygląda jakby było wytłoczone. Otwieramy jeszcze w bok i to jest miejsce, w którym są zdjęcia 9×13, taka podwójna harmonika, więc mieścimy tutaj 2, 4, 6, 8 zdjęć aż, no i w naszej kopertce, czekajcie, sobie przesuwam ten stojaczek, no i w naszej kopertce oczywiście też jest miejsce na maty, 9×13, 10×15, czy ja tu zmieszczę 13×18? Nie, bo ta kopertka była trochę węższa. Żeby też to tu, a mogłam zrobić szerszą w sumie. I sobie to tutaj jeszcze otwieramy, zobaczcie, i mamy miejsce i tutaj na zdjęcie, i tutaj na zdjęcia, więc każdy bez problemu sobie tutaj wszystko dopasuje. Stworzymy kopertę sami, pokażę Wam, jak taką kopertkę sobie zrobić, a tutaj wiecie, będzie pięknie wyglądała. To była 6 lewa, zapraszam zatem do strony 7 prawej. Oczywiście w karcie mamy do wsunięcia matę tradycyjnie i zdejmujemy sobie taką naszą blokadę, która tutaj blokuje nam nasze maty. Rozwiązujemy sobie naszą książeczkę. Słuchajcie, to jest taki dodatkowy element dekoracyjny, który pięknie się prezentuje. A ja sobie zrobiłam do góry nogami, widzicie? A jeszcze tu w środku ma miejsce na zdjęcia i tu mamy 1, 2, 3, tu też można 4, a tutaj będzie widać nasze zdjęcie przez okienko. I teraz zobaczcie, sznurujemy sznureczkiem. Ten sznureczek można zrobić z takim wiązaniem na boku, więc i to jest książeczka na zdjęcie 10×15. I tu sobie pięknie wiążemy. Ok. Trochę za luźno. I otwieramy w jedną i w drugą. I to są zdjęcia 10×15. Otwieramy w górę i w dół. I od góry mamy, ja tu chciałam pokazać, słuchajcie, to jak możecie rozplanować sobie zdjęcia, czyli mogą tu być 13×18, ale możecie też, ja dlatego to przykleiłam, żeby było widać to, że ta możliwość, zobaczcie, na tych 13×18 jak najbardziej tutaj jest, to samo tutaj, to samo tak. To samo też, tak jak mówiłam, z tym 10×15 zamykamy sobie 1, 2, 3, 4, no i mocujemy naszą blokadę. Ok, dobra. Słuchajcie, a ja to może... Nie wiem, i tak mi pasuje, i tak, więc super. Czekajcie, sobie to tylko... Ok, dobra. Pasuje i w tym, czyli dobrze się magnesy złapały. Otwieramy. 8 lewa. Zerknę, czy nie wyszłam gdzieś z kadru. Mamy stronę 8 lewą. Na stronie 8 lewej jest kieszonka. Słuchajcie, w kieszonkach zawsze mogłam zostawić matę tutaj 13×18 i wyszłoby zdjęcie. Natomiast wiecie, jak to jest. W kieszonkach zawsze jest miejsce na jeszcze więcej zdjęć. Jest tutaj mata, to jest z kolekcji, akurat są zrobione taguśki, które też sobie będziemy wspólnie robić, ze ścinek, z resztek, z elementów. Otwieramy sobie ją, słuchajcie, w lewą stronę i tu otwiera nam się jeszcze na wewnętrznej części książeczka taka 10×15 na zdjęcia. Zobaczcie, na całą wysokość mamy, tylko tu przyjdzie zdjęcie, ładnie można wykorzystać ścinki też do zapełnienia, zamykamy. No a tutaj, żeby jeszcze coś się działo, jeszcze było miejsce na zdjęcia, mamy taką kieszeń dosyć głęboką, która zmieści jeszcze więcej zdjęć. No i co dalej? Strona 9 prawa, słuchajcie, bardzo z góry niepozornie nam wygląda. Mamy taką matę, która ma w sobie też... O, klej się złapał, bo ja kleiłam jeszcze na koniec tutaj tą ozdobę. Mamy jeszcze kieszoneczkę, która mieści sobie tutaj, zobaczcie, taguśki. To jest kieszonka, która bez problemu, myślę... O, zobaczcie, bo ja zazwyczaj robię maty, kieszenie pod konkretny format zdjęć, więc sobie tutaj 9×13 wsuniecie, a możecie też takie maty, na których chcecie sobie coś zanotować, zapisać, bo takie wspomnienia też fajne i warto o nich pamiętać. No i tutaj
Tutaj już myślę, że jak sobie przytniemy, to nawet 10 na 15 wejdzie, no ale mamy, zobaczcie, 9 na 13, pięknie by tutaj się prezentowało. Tu mogą wejść 2, tu oczywiście może wejść też 13 na 18. Ja podaję setkę zdjęć na tych miejscach, które tak tutaj są stricte dopasowane, ale nie liczyłam, tak jak mówię, tych różnych kieszeni, tu, więc słuchajcie, no dużo tych zdjęć jeszcze wejdzie. I mamy kolejny element pop-up, który wygląda tak z tej strony, zobaczcie, jak taka harmonijeczka. Tu oczywiście jeszcze mamy u góry matę. Ja maty chyba za szybko wkładałam, bo to jak jest mokre, zawsze warto sobie te maty zostawić, aż się wysuszą, bo jak jest mokry papier, jeszcze jak jest świeżo naklejony, to on często lubi się tak podważać. Otwieramy, słuchajcie, i mamy takie niepozorne książeczki, które jak sobie tutaj otworzymy, pięknie nam pokazują te nasze foteczki. I jeszcze możemy foteczki dać tutaj, dlatego taka harmonika, żeby można było sobie to tak otwierać. Tu zdjęcia i jeszcze można dać tu zdjęcia, a jeszcze mamy takie ruchome klapeczki w środku. Świetnie się to robi, zobaczycie sami, fantastyczne rozwiązanie, ponieważ nie blokujemy sobie tym elementem jakby, wiecie o co chodzi, nie oklejamy tu wnętrza, że już jakby nie mamy miejsca tu na zdjęcia, ale zostawiamy te strony jakby pełnowartościowe, czyli one w całości jeszcze nam tu zmieszczą, słuchajcie, zdjęcia, więc to jest superowe. Spójrzcie, nawet poziomo 10 na 15, bo ta karta ma 14,5, troszeczkę ściąć z każdej strony i też wejdzie. Ja tu mówię ściąć, no z tym radzę sobie, chociaż wiecie co, ja swoim klientom zawsze wysyłam taki link do prezentacji albumu, do tego jak ten album używać, więc każdy wie, że też może sobie w taki sposób poradzić. Zamykamy, no i strona 10, lewa, słuchajcie, to jest strona taka, którą starałam się zrobić taką niezbyt jakoś bardzo rozbudowaną, bo tutaj jak widzicie nie myli się nikt. Źle sobie troszeczkę przykleiłam. Nie jest to jakaś wada. Ja myślę, że gdybym tu dekorację zrobiła, to zupełnie by to dobrze mierzyłam, a potem mi uciekło trochę. Ale zobaczcie, no każdy może krzywo przykleić. Ja sobie myślę, że jak zrobię tu jakąś ładną kwiatową dekorację, no to takie będzie, wiecie, nie podpadnie, że to było specjalnie, więc takie wyjście też można sobie zrobić. Nie trzeba się, słuchajcie, jakoś bardzo przejmować tym, że nie wyśrodkowałam, choć wiecie, że ja mam hopla na tym punkcie, ale zrobię sobie tutaj dekorację kwiatową. Zostawiłam to specjalnie, żeby Wam pokazać, bo myślę, że jak... Ja nie mam tu teraz pod ręką tych kwiatków powycinanych chyba, pomyślałam, że jak to pozaklejam, no to już nie będziecie widzieć, jakie to jest takie trochę nierówne. Ja tu w sumie nie tylko chyba listki wycięte, chociaż miałam tu jeszcze jakieś, słuchajcie, no chciałam Wam tylko tak orientacyjnie pokazać, że jak już potem zrobię tutaj jakąś fajną kompozycję i jeszcze tu kwiatuszka, no to całość tu po prostu nabierze sensu. Nie będzie to takie złe. W każdym razie wracamy do strony 10 lewej i mamy rozwiązanie, które od czasu do czasu w moich warsztatach się pojawia i albumach. Uwielbiam je, ono jest bardzo fajne, słuchajcie, i praktyczne. Spójrzcie, mamy taką blokadę, jednocześnie zostawiając sobie miejsce na po prostu duży format zdjęcia 10 na 15, bo tu mogę sobie go schować. Jeśli ktoś chce, może sobie ozdobić te krawędzie, bo tu możemy i z tej schować. Otwieramy i oczywiście w środku też to miejsce na zdjęcie jest. Ja mam zaklejone tu papierem tym z kolekcji, natomiast możecie na przykład zostawić sobie szarość i ten kraft i tam na przykład opisy robić sobie do zdjęcia, więc to już jest kwestia indywidualna bardzo. No i mamy tutaj, w związku z tym, że karta ma 21 cm, to z 2 zdjęcia 10 na 15, tylko musimy te 15 dociąć troszeczkę, gdybyśmy chcieli. Nam się zmieszczą 13 na 18 bez problemu i w tę stronę. Tutaj, słuchajcie, są też zdjęcia 15 na 20 albo na 21, takie bardzo duże, więc one też by tutaj weszły bez problemu, bo to z kolei są 15 na 20, bo to są dwa formaty 10 na 15, więc jak się ich zetnie z boku troszeczkę, to też wejdą jakieś grupowe, duże zdjęcie, więc super. No i oczywiście jest książeczka, słuchajcie, która może nam służyć, aha, nie z tej strony, przepraszam, na zdjęcia 13 na 18, 10 na 15, 9 na 13 po 2, więc tu może wejść albo 4 zdjęcia, albo 2, 4, 6, 8. Widzicie, no, dlatego czasem tak trudno jest policzyć, ile faktycznie zmieści się zdjęć w albumie, bo to wszystko zależy od tego, jakie zdjęcia będzie się wywoływać. I ostatnia strona, nie chciałam, żeby była taka całkiem pusta, więc wykorzystałam na umieszczenie jeszcze 4 zdjęć. No i mamy,
słuchajcie, kieszonkę przestrzenną z okienkiem, gdzie można sobie tutaj zdjęcia jeszcze, słuchajcie, nie wyczyściłam, nie wiem jak to się stało. Mamy maty, możemy powsuwać maty, możemy zostawić, denerwujemy to, no ale już dobra. Tu mamy 13×18, tu mamy 9×13. Tu są takie karty, maty, taguśki, gdzie można, słuchajcie, czy to jakieś teksty sobie, wiecie, tak jak mówię, wspomnienia, no cokolwiek macie chęć. No i to są już te maty, wiecie, z kart tutaj, oj łobuzie, dlaczego ty mi tam wchodzisz? No dobra, to cię wsunę, jakoś tam mi weszło, może to jest mięciutka. Które, no to jest od środka, ale widzicie go, z gumki do gumowania. Te wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam nie zmieściły się w całym albumiku, można sobie tutaj na końcu w tej przestrzennej kieszonce, słuchajcie, umieścić, zamknąć i tak nasz albumik się prezentuje. Słuchajcie, przypominam raz jeszcze, że album Imieniny Cioci Krystyny to 4. z serii albumów, które wchodzą w ten skład całych naszych warsztatowego programu lojalnościowego, czyli osoby, które jakby od początku wszystkie warsztaty miały zakupione. Tym razem też dostaną piękne digi w załączniku do potwierdzenia zamówienia. No i w grudniu, czy nie w grudniu, tylko wcześniej niż w grudniu oczywiście, poleci do Was wraz z ostatnim warsztatem świątecznym prezent, taki świąteczny upominek, niespodzianka, podziękowanie za cały wspólny warsztatowy rok. Moi drodzy, tak, ja sobie może obrócę to pudełeczko, żebyście widzieli, że to jest takie śliczne pudełko. Tak wygląda i prezentuje się nasz uroczy album z okazji imienin Cioci Krystyny. Oczywiście możecie podarować go na każdą inną okazję. A teraz zapraszam Was do szczegółów już zamówień. Jak to wygląda? Moi kochani, od dzisiaj, czyli od 5 lipca aż do 20 lipca w moim sklepie internetowym www.asiaszulik.pl ten warsztat można zakupić w 2 opcjach. W opcji z tym stojaczkiem z birmaty, który będziemy sobie wykonywać na birmacie i to jest warsztat w cenie 198 zł plus koszty wysyłki 17 paczkomat, 19 kurier, lub w opcji z HDF-ką jest opcja, oczywiście nasze pudełeczka wykonane przez fabrykę Weny i mamy to pudełeczko w formie tej birmatowej, ta, która jest tutaj, i też tej opcji HDF-ki, czyli takiego grubszego elementu. Różnica wygląda w ten sposób. Jest też różnica w cenie. Koszt warsztatu z tą bazą w birmacie, raz jeszcze powtarzam, 198 zł, natomiast opcja w tej w HDF-ce to jest koszt 208 zł, paczkomat 17, kurier 19 zł, wybór zostawiam dla Was. Osoby z zagranicy jak najbardziej, słuchajcie, jak zawsze możliwość płatności PayPalem. Taka płatność, słuchajcie, po wcześniejszym kontakcie, uzgodnieniu szczegółów, bo dziewczyny, które tutaj już regularnie zamawiają, wiedzą, że już mniej więcej wiedzą, jak te ceny wyglądają i już nawet nie pytają, natomiast osoby, które by chciały zamówić, a nie mieszkają w Polsce, zapraszam do kontaktu, ja podaję, jak ta kwota, jak ta cena wychodzi, no i Wy wtedy decydujecie, jak będzie to wyglądać. Myślę też, że wiele osób przyjeżdża do Polski na wakacje, może się to jakoś terminowo ze sobą fajnie połączy i będziecie mogli te warsztaciki zakupić. Także raz jeszcze, sprzedaż od 5 do 20 lipca, wysyłka warsztatów 4 sierpnia, natomiast wyjątkowo tym razem wysyłka dostępów do kursu 6 sierpnia, ponieważ mnie od 4 do 6 nie będzie przez 3 dni, nie będę miała możliwości, słuchajcie, pracować nad tym, chyba że zabiorę ze sobą laptopa i uda mi się wieczorem gdzieś tam odskoczyć i te dostępy wysłać Wam już 5. Tu by był 1 dzień poślizgu, po prostu jak wrócę do domu, jeżeli nie uda mi się tego tam z miejsca, w którym będę, wysłać do Was tego 5, ale myślę, że to nie jest jakiś taki bardzo duży problem. I raz jeszcze przypominam, koszt takiego warsztatu z wszystkimi materiałami, słuchajcie, z pełnym dostępem do szkolenia, po prostu wszystko dostajecie w pudełeczku, to jest koszt 198 zł z pudełeczkiem z birmaty i 208 z pudełeczkiem z HDF-ki. Zerknijcie sobie, w sklepie jest to dokładnie
wszystko, słuchajcie, opisane, więc wystarczy tylko sobie wejść, zerknąć i już wszystko jasne. Jeżeli macie jakieś uwagi, czy chcecie prosicie o późniejszą wysyłkę, czy o troszeczkę odwleczenie płatności, moi drodzy, bardzo proszę o taką informację w komentarzu. I bardzo też proszę, że wiecie, ja jestem osobą, która naprawdę jest ugodowa i ze mną nie ma problemów, ale jeżeli na przykład wydarzy się coś, że no nie możecie jednak, kupicie go, napiszecie, że prosicie o tam lekko opóźnioną płatność, że będzie tego i tego, a wydarzy się coś, co no, stwierdzicie, że no nie dam rady, nie kupię go, po prostu do mnie napiszcie. Słuchaj, Asia, no nie mogę, nie dam rady, rezygnuję z tego zakupu. Słuchajcie, nie ma problemu. Nie ma problemu, ja sobie usuwam to, wiecie, z listy zamówień i nie ma naprawdę żadnego problemu zamieszania przy wysyłkach, bo to wiecie, w systemie sklepu to potem wisi wszystko, nam się tam generuje też list przewozowy, więc dla mnie nie jest to problem. Najsmutniejsze i najbardziej przykre jest to, kiedy ktoś tak robi, potem wiecie, ja piszę, proszę, tak, przeleję, zapomniałam i wiecie, i znowu nie przelewa, potem się przestaje odzywać, nie odpisuje. To jest takie bardzo niekomfortowe dla mnie, bo ja bardzo nie lubię się upominać, bo to jest takie, wiecie, a dasz, a masz już, a to wiecie, jak to jest, nie? Sami są pewnie po sobie. Natomiast myślę, że ta kultura jednak wymaga tego, aby tej drugiej osobie napisać, słuchaj, nie dam rady, usuń mi tam to zamówienie następnym razem. Super, spoko, wielkie dzięki, że dałaś znać, więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość i o to, żeby jednak o tym pamiętać, no i nie ignorować mnie potem, bo to jest takie naprawdę nieprzyjemne i bardzo, bardzo przykre. Na szczęście zdarza się bardzo rzadko, ale ja potem, wiecie, ja tak nie lubię się bardzo upominać i pisać po 1000-kroć. To takie większe znaczenie dla mnie ma przy boksach inspiracyjnych, które mają ograniczoną ilość, bo to potem wiadomo jak jest, nie? No w każdym razie, słuchajcie, tak to bywa. Ja cieszę się, że imieniny cioci Krystyny już są. Cieszę się, że powstały Miałam dylemat co do kolorystyki, bo nigdy w takiej nie robiłam. Dosyć odważna jak na mnie. Ja jestem osobą bardzo taką, wiecie, pastelową. Lubię delikatne kolorki, natomiast tutaj to wszystko tak pięknie ze sobą gra. Ta kolekcja jest taka dosyć wdzięczna. Ma dużo takich arkuszy, gdzie są te druki, za którymi nie przepadam. Natomiast tak udało mi się ugryźć i rozgryźć, że to pudełeczko też sobie chyba inaczej wykończymy, ale to podczas warsztatu. Tak udało mi się ugryźć, rozgryźć, jak to mówię, że myślę, że sprawi Wam dużo radości, a rozwiązania, które tu znaleźliście, też sprawią Wam radochę przy tworzeniu. Ja dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam Was do sklepiku na www.asiaszulik.pl. Zerknijcie na wszystkie nowości, które tam się pojawiły. Słuchajcie, jest zaopatrzenie w płócienka, jest zaopatrzenie w kleje, jest zaopatrzenie w dekomiksy. Znajdziecie tam, słuchajcie, te kaboszonki w 3 rozmiarach. Znajdziecie te taśmy też papierowe. Pamiętajcie, jeżeli decydujecie się na zakup warsztatu, tasiemka leci do Was w gratisie, w prezenciku, więc o tym pamiętajcie. Są żelopisy, są, słuchajcie, papiery bazowe, jest też ta kolekcja, sama kolekcja, z której będziemy tworzyć, czyli Love Stories. Wziąłam akurat okładkę, że mam wyciętą. Jeżeli ktoś ma obawy, że się pomyli, że mogłoby mu nie wystarczyć, to tę kolekcję też można sobie dokupić i ona przyleci też w zestawie warsztatowym, więc bardzo serdecznie Was, moi drodzy, zapraszam. Pozaglądajcie do sklepiku, pooglądajcie, co tam się nowego znalazło, jakie są uzupełnienia. No i koniecznie pamiętajcie, żeby wrzucić do koszyczka imieniny cioci Krystyny. Będzie mi bardzo miło z Wami tworzyć. Po zakupie oczywiście otrzymacie potwierdzenie zamówienia, wszystko w nim się znajdzie. No a potem pozostaje już tylko wspólne tworzenie i mam nadzieję, że sprawi Wam wiele radości. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Idę zrobić sobie kawuśkę, obrobić ten film, żeby Wam pokazać albumik. I czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie? Jak Wam się podoba? I czy dołączacie do wspólnego tworzenia? Bardzo, bardzo dziękuję. Ściskam Was wszystkich słonecznie i duszno. Do zobaczenia, kochani, do następnego razu, czyli do wtorku. Pa, pa.